Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym tutorialu. Dzisiaj będziemy robić frotki, będziemy robić gumki do włosów. Wybrałam sobie na ten projekt włóczkę Cosmo od marki Opus Natura. To jest włóczka naturalna w 100%, 80% mamy wełny, 20% dodatku lnu. I producent nam zaleca druty szydełko między 2 a 4, zdaje się, między 3 a 4 mm. Ja przygotowałam dwie froteczki, jedną dzierganą, jedną pojedynczą nitką i tutaj użyłam szydełka w rozmiarze 3 mm, a tutaj złapałam dwie nitki i użyłam szydełka w rozmiarze 4 mm. Jak obie są zrobione, to Wam za chwilę pokażę. Zobaczcie, jaki to jest fajny, uroczy projekt. Ja sobie nosiłam dzisiaj też tak na ręku, jako taką jakby bransoletkę. Natomiast na początkowych zdjęciach również widziałyście, jak to wygląda na włosach. Myślę, że naprawdę bardzo fajna rzecz i bardzo fajny projekt na resztki włóczki. Jeżeli po zrobieniu czapki, szalika czy czegoś tam innego zostanie Wam resztka włóczki, warto zrobić coś takiego. Myślę, że to naprawdę jest bardzo, bardzo fajny dodatek. Zatem szydełka w dłoń i zabieramy się do pracy. Potrzebujemy zwykłej gumeczki. Ja będę tym razem pokazywała, jak zrobić gumkę z 2 nitek. Składam sobie końcówkę włóczki na krzyż, tak żeby końcówka idąca do kłębka była na górze. Szydełko w środek pętelki. Następnie pobieramy włóczkę, przeciągamy, zaciągamy ten supełek i to jest nasza pętelka początkowa. Teraz zabieramy się za zamontowanie jej na gumeczce. Przytrzymuję sobie pętelkę kciukiem, wbijam się w gumkę w środek, pobieram, przeciągam, następnie pobieram i przerabiam przez tę pętelkę i przez pętelkę, która była na szydełku. Teraz tę końcówkę sobie tutaj przełożę. Będę ją prowadzić równo z gumką, żeby mi się pięknie już wplatała pod oczkami, żebym nie musiała robić tego później. Wbijamy się znowu w środek gumki, pobieramy włóczkę, przeciągamy, pobieramy, przeciągamy przez te dwie pętelki i znowu wbijamy się w środek gumki, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez dwie. To są takie zwykłe, najzwyklejsze półsłupki. Robimy je bardzo ciasno, maksymalnie tyle, ile nam się tutaj zmieści po obwodzie. Absolutnie nie może być widać gumki ze środka. Ma być to wszystko ciasno oplecione. W przypadku jednej nitki, tej włóczki, ja zrobiłam na około dokładnie 60 półsłupków. Teraz pracuję podwójną nitką. Zobaczymy, ile tutaj mi wyjdzie. Po wpleceniu pod kilkoma oczkami końcówkę można już wyciąć i pracujemy dalej półsłupkami na około. Raz na jakiś czas można sobie rozciągać tę gumeczkę, żeby tutaj te oczka wskakiwały na właściwe miejsca i żebyśmy widzieli, czy trzeba dużo jeszcze tych półsłupków dokładać. Jeżeli przy rozciągnięciu wychodzi nam środek gumki i jej kolor jest widoczny, to znaczy, że jeszcze trochę tych półsłupków trzeba dołożyć. Zmieściłam 56 półsłupków i teraz szukamy sobie pierwszego oczka, pierwszego takiego właściwego oczka, bo tutaj mamy tą pierwszą przyszytą pętelkę, nie mamy żadnego wyraźnego oczka nad nią, więc swobodnie tutaj możemy zdecydować, że wbijamy się pod to pierwsze właściwe oczko, nad pierwszym prawidłowym półsłupkiem. Pobieramy włóczkę, przeciągamy pod tym oczkiem i pod pętelką na szydełku robimy oczko ścisłe. Przechodzimy do drugiego okrążenia. 2 oczka łańcuszka na początek i teraz będziemy pracować w każdym z tych oczek, pod każdą z tych literek V, które nam się tutaj stworzyły. I pracujemy w następujący sposób. W jednym oczku robimy 2 słupki, w kolejnym robimy 3 słupki. 2 słupki, 3 słupki i tak na zmianę. Tych 2 oczek łańcuszka tutaj na początek jeszcze nie liczymy jako słupek, więc wracamy, narzut nitki najpierw na szydełko, wracamy do tego samego oczka, wbijamy się, pobieramy, przeciągamy, 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez 2, pobieramy, przerabiamy przez 2. To jest pierwszy słupek. Narzut nitki na szydełko, wracamy do tego samego oczka, pobieramy, przeciągamy, 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez 2, pobieramy, przeciągamy przez 2. I to jest drugi słupek zrobiony w tym samym oczku. Przechodzimy teraz do następnego oczka, do następnej tutaj tej literki V
i robimy tu 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Narzut nitki. Następne oczko, 2 słupki. Narzut, następne oczko, 3 słupki. Raz. Dwa. I 3. I tak pracujemy do końca okrążenia. Jestem już blisko końca okrążenia. Zobaczcie, jaka tutaj śmieszna falbanka mi powstała. Robię ostatnie oczka. Nie przejmujcie się też, jeżeli gdzieś tam się coś pomyli, że zamiast 2 zrobicie 3, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Wszystko na pewno wyjdzie super. Tutaj zrobię 3 i na koniec w ostatnim oczku 2 słupki. I teraz szukamy sobie początku okrążenia. Tutaj są 2 oczka łańcuszka, które zrobiłyśmy na początek okrążenia, a tutaj jest pierwszy prawidłowy, właściwy słupek i nad nim jest oczko. W to oczko się wbijamy i zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. I jeżeli chcemy, to możemy na tym etapie zakończyć i mieć taką mniejszą gumkę z mniejszą tą falbanką. To się będzie też bardzo fajnie układało na włosach. Natomiast my teraz zrobimy jeszcze drugi rząd, jeszcze więcej tej falbanki i robimy to w następujący sposób. 2 oczka łańcuszka do góry i teraz w każdym kolejnym oczku, łącznie już z tym pierwszym, tych 2 oczek nie liczymy jako słupek, robimy po 3 słupki w każdym oczku, czyli ja wracam teraz do oczka, w którym zrobiłam łańcuszek i robię w nim pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, następnie narzut nitki, kolejne oczko i znowu 3 słupki. To wszystko nam, te wszystkie słupki nam powiększą naszą falbankę, będzie jeszcze bardziej atrakcyjnie wyglądać. Następne oczko, szukamy ponownie 3 słupki. Kolejne oczko, 3 słupki i tak pracujemy do końca okrążenia. Na końcu okrążenia się spotkamy. Pokażę Wam, jak tę gumeczkę zakończyć. Kończę już powolutku gumeczkę. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Ostatnie oczka przede mną. Przypominam, że w tym okrążeniu, w każdym kolejnym oczku robimy dokładnie 3 słupki. I jeszcze 2 oczka. I ostatni słupek. Dużo tych słupków było, dosyć długo to trwało, ale efekt jest super. Robimy zamknięcie w pierwsze oczko nad pierwszym prawidłowym słupkiem. Czyli ponownie rozszerzamy sobie ten początek, żeby zobaczyć, gdzie były 2 oczka łańcuszka i robimy oczko ścisłe w oczko nad pierwszym słupkiem. Następnie robimy takie dodatkowe oczko łańcuszka. Obcinamy włóczkę, wyciągamy ją, zaciągamy sobie tutaj ten supełek. Następnie możemy teraz tę włóczkę nałożyć na igłę, żeby było nam wygodniej i pod oczkami tutaj gdzieś wmanewrować. Następnie te wszystkie falbanki sobie ładnie tutaj prostujemy. Zobaczcie, gumka jak najbardziej będzie spełniała swoje zadanie, będzie super, super ozdobą. A teraz pokażę Wam, jaka jest różnica między gumkami właśnie robionymi z 2 nitek, a gumką zrobioną pojedynczą nitką. Tak dla porównania wygląda frotka zrobiona z pojedynczej nitki, szydełkiem w rozmiarze 3 mm. Tutaj mamy szydełko w rozmiarze 4 mm i 2 nitki. Tutaj też zrobiłam troszeczkę inaczej, bo w tym pierwszym rzędzie słupków robiłam tylko i wyłącznie po 2 słupki w każde oczko, a tutaj było więcej, bo było na zmianę 2, 3. Zobaczcie, tak wyglądają te gumeczki. Myślę, że
Naprawdę jest to bardzo fajny dodatek. Za chwilę jeszcze pokażę Wam na zdjęciach, jak one się prezentują na fryzurze. Polecam Wam ten wzór gorąco. Myślę, że to jest też fajny pomysł na jakiś drobny prezent dla przyjaciółki, dla siostry, dla kogoś bliskiego. Dzisiaj za to gumeczkowe wspólne dzierganie bardzo serdecznie Wam dziękuję. Czekam na komentarze. Dajcie znać, co sądzicie o takim wzorze i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.